Odkryliśmy miejsce z banknotu, gdzie Mao się fotografował. Jest to 20. Czy wam przypomina to coś? Zabierzemy Was dzisiaj w podróż do niesamowitej miejscowości Guilin oraz Yangshuo, czyli dwóch miejsc znanych ze swoich pięknych krajobrazów, a nawet nie widoków jak z pocztówek, tylko widoków wartych każdych pieniędzy. W dzisiejszym odcinku także przekroczymy granicę chińsko-wietnamską. Zapraszamy Was na odcinek. Dojechaliśmy do Guilin. Jesteśmy na wsi generalnie, ale są góry i jest rzeka podobno. Jedziemy właśnie busem do naszego hotelu, bo się okazało, że źle sprawdziłam i miał być obok stacji, ale nie tej stacji, na której wysiedliśmy. I oczywiście masa naganiaczy, taksówkarzy, którzy ja cię zawiozę, Boże, jak mi nienawidzę takich ludzi. Jak wchodzimy gdzieś, a tam od razu cię obłażą. Nie lubię. Mam nadzieję, że się nie przeziębiłem, bo kurczę gardło mi coś tak. Na szczęście mamy proszki. Paula poszalała tym razem z bookingiem. Pochwal się, ile wydałaś naszych pieniędzy. Ile ja wydałam? 30 zł za osobę za noc. To chyba nie Czyli dużo. 120 zł na 6. piętrze. I nawet mamy okno, które się otwiera. Taki oto prysznic. Nieźle. To ci wyszło. Klimat troszeczkę już sprzyja palemką. Jest trochę cieplej. A tam dalej mamy taką pagodę, do której też pewnie się jutro wybierzemy. Jest taka szansa. Może tak być. Idziemy teraz na night market i nad rzeczkę zobaczyć sobie, bo podobno jest bardzo ładnie. Płynie rzeka Liu. Li. Jesteśmy właśnie nad rzeką Li, w tym miejscu, które nam pani z recepcji z hostelu poleciła. I jest, słuchajcie, bardzo ładnie. O, tak to właśnie wygląda. Ale mnie niestety oszukali trochę, bo mówili, że tu będzie cieplej. Niby jest cieplej, 16 stopni, ale dalej wieje, więc jest zimno. Idziemy teraz do takiej bardziej znanej ulicy zakupowej podobno, że tam jakieś jedzenie mamy znaleźć, także na to czekamy głównie. Na night market później idziemy. Potem gdzieś uważaj, bo tu świnie zagradzają Świnie. drogę, serio. Świnia leży, tu druga. Jest hit. No, świnie pachołki, nice. Tego jeszcze nie było. Widzieliście tą pagodę z mostu? No to teraz jesteśmy trochę bliżej i jest właśnie rzeka. O kurde, ale to ładnie wygląda. Zobaczcie, jakie poświęcenie do zdjęć. Tutaj jest pani, która trzyma lampę, ta robi zdjęcia, a ta pozuje. Bliźniacze pagody. Tylko jedna jest złota, druga jest srebrna, przynajmniej takie jest podświetlone. Jedna wyższa, druga niższa. To jak dwóch bracia. Jak to się nazywa? Pat i Mat? Paweł i Gaweł. Pozdrowienia dla teściów. Halo, gdzie idziesz? Idę pływać. Nie idziesz. Jak to? Deep water, no swimming. Jak to? Całość dopełnia, słuchajcie, ta muzyka. Jest to tak ładnie, że nawet zapomniałem, że jestem głodny. Ale już mi się Właśnie. przypomniało, więc... Właśnie ja też. To, co tutaj widzicie, to generalnie są takie amulety, które powinny chronić albo dawać szczęście. Z reguły to się wiesza przy domu. Jakbyście chcieli popłynąć w rejs o tym właśnie stateczkiem, to całodniowe wycieczki od 70 juanów się zaczynają do około 200, chyba że jakiś wypasiony pakiet to nawet 300 i 350. Chcesz się przepłynąć gdzie indziej, to jest za nawet 20. Zaczynają się już miejsca z kokosami. To znaczy, że zbliżamy się do cieplejszego klimatu, ale nie znaczą o tym te... Pozostaje ciężki wybór, co zjeść, bo jak zwykle będziemy wybierać po zdjęciach. Translator czasami nam daje jakieś kacze języki albo inne takie Poroże jelenia. poroże jelenia. No i chyba powoli zbliżamy się do tego night marketu.
widziałem taką samą budę, tylko że KFC i to brandowaną nieźle. To jest czosnkowy ludek. To jest czosnek. Pierożek. Jest pan pierożek? Nie, ja myślę, że to jest czosnek. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że to jest czosnek, czy Co pierożek. byście poczuli, gdybyście szli sobie ulicą i nagle To wygląda jak nietoperz. spotykacie sprasowane kaczki? Chinese people only this way keep long time. Yeah. If the New Year, if New Year. yeah, if you know this way, you kind of keep longer. So they put some wine, some sauce, and then keep longer. Okay. And do it like a snack. yeah, cool. And this way, when you cook, and then put a lot of water, steam, and then get soft and eat it. Yes. Oh, where you come from? Poland. Oh, very small country. A, Yeah. Now yeah. about 10 minutes, 9 minutes people. 4-0. 40? Before we have one professor that teach me one word and tea master they say herbata master. Ah, herbata. Herbata. Herbata, yes. So I only know one word, herbata Oh. master and they say yeah. That's nice. Also ginseng. Ginseng tea, yeah. Ginseng tea is good. Yeah. Teraz obok sprasowanej kaczki i jakbyście chcieli zrobić zakupy To możecie przejść z Polo. Polo Walkiem, To jest chyba Bardzo kolejna- prestiżowa marka. kolejny branding. Ale zobacz jaki ma sklep taki. a bardzo fancy i to nawet identycznie wygląda jak prawdziwy, także nie ma ściemy, że to Pewnie Polo tak. Walk. To Polo Walk. To jest to, co chcieliśmy zamówić w Xi'an, ale była tak duża kolejka, że trochę zrezygnowaliśmy, więc dzisiaj pierwszy gry z tego. Spoko. To jest buła z mięsem i z papryką. Siekaną wołowiną. Tak. Znaleźliśmy chińskie domy. Zrobiło się bardziej chińsko. Mniej turystycznie, nie no, żartuję, jest bardzo turystycznie. Tego A nie wiem. poszukujemy night marketu, który prawdopodobnie jest tutaj. Albo i nie. Przechadzając się tędy, kurczę, można dostać naprawdę światłostrętu. To chyba tylko w 3 krajach, tak w Chinach, Japonii i Korei jest tak, że schodzisz do podziemi jest tak jasno. Tu oczy do mnie bolą już. O, jest tam. Ale bardzo ładna sceneria. W ogóle tak niezapowiedzianie. Bardzo mi się tu podoba. A tu trochę smutniejsza część Chin. Spotkaliśmy taką lamę, która jest na smyczy i chyba leży tutaj cały dzień i robi za atrakcję turystyczną. Tutaj manekin dla osoby rozmiarów -S, bo w to chyba nikt nie wejdzie. No akurat w tej części Chin mieli taki dosyć ciekawy ubiór, nie powiem. Dużo błyskotek, dużo metalu, plakietek. A to z futrem całkiem niezłe. Gdzie jest moje jedzenie na night markecie? Mamy ośmiornicę na patyku z nocnego targu. No takie ostre, No, ciepłe. to prawda. Ale zaraz wiadą lody z bałwana. Ten lód kosztuje złoty 50. Jest ogromny. Kosztował złotówkę, ale podnieśli ceny chyba. A bałwan wygląda tak. Polecasz? Kolejny dzień. Trochę się rozpadało, pierwszy deszcz. Tak naprawdę w Chinach. No, nie mieliśmy takiej złej pogody. Mieliśmy jechać dzisiaj, Nie jest źle, no jest ciepło. ale jakieś cicho po deszczu tutaj u nich. Jesteśmy w takiej jadłodajni generalnie, gdzie kosztuje tutaj miska ryżu, znaczy miska makaronu 6. Pani tutaj wydawkę robi, dodatki się robi. Że zakręcony jestem trochę dzisiaj. Tak to wygląda, jakieś mięsko, chyba fasola. Że sobie wszystko. Paula sobie jeszcze zarzuciła jajko. Dodatki są w cenie. A później jak on tutaj ma, to się dodaje wody z pierogów. To jest chyba ostre, a reszta chyba nie. Tak zrozumiałam. Ja patrzę co on dodaje. Chyba też jest ostre. On dodaje tego. Tego dodała. Trochę, nice. I trochę ostrości. No to ja zrobię tak jak on. Idąc śladem Chińczyka, to ja mam troszeczkę tego. Następnie Czekaj, no pani chce ci naleć. się. 对，1分，来了。煎饼花，
Ostre, dobra, no trudno, dostałem już Reprymendę od pani, że się nie nadajesz do tej ostrości. ćwiczyłem trochę. Pokazała mi generalnie coś takiego. Nawet jakby było, wiedział co to jest napisane. To i tak do tego nie przeczytał. Siedzi się na takich ultra mini krzesełkach. O, to będzie dobre jedzenie. I siedziałem chyba w najniższym krzesełku. Jak ci smakuje? Całkiem dobre. Chociaż to mięso jest takie... ale te orzechy są super. To jest tradycyjne śniadanie z tego rejonu. Paula ma mniej trochę wody, ja mam trochę więcej. Bo dałem sobie tego ostrego. Ale nie. Tam się robią dla was filmy. A tutaj jeszcze dalsza część prania. Dzieje się u nas, ale taki dzień też jest potrzebny. Chcieliśmy podejść właśnie do okienka, kupić bilet, a pani właśnie położyła kartkę, że nieaktywna. A teraz kupujemy tutaj Chyba znaleźliśmy naszą destynację w Guilin. naszą trąbę. Nie wiem, jak to przypomina tego słonia. Nie no, widać trochę, bo on tutaj ma ten... Tu ma tę trąbę, Gdzie ma trąbę a tu po jest lewej? ten niby, że słoń. No tak, po lewej jest trąba. No dobra, no może trochę widać, bo tam ma takie oczka tam wystające. No. Pewnie o tam gdzieś. W każdym razie to przypomina trąbę pijącego słonia. No i jest nawet o tym poemat, który mówi, że światło księżyca tam zostaje. To też tam, ale to się rusza, woda płynie i światło księżyca znika. To było napisane, że w trakcie dynastii Tang to już było turystyczne miejsce i ludzie tutaj przyjeżdżali około 1000 lat temu. Aha, Że to ściągało turystów z całego kraju. świata, No chyba świata jeszcze nie, 1000 lat temu. wiadomo. Chyba Może jeszcze nie byli było jacyś podróżnicy paszportów. No ale podróżnicy byli, podróżowali. No ale myślę, że nie na taką skalę jak Chińczycy pewno. po swoim kraju. W Chinach raczej nie mają problemu z tęczą. Myślę, że po prostu nie jest tutaj, utożsamiają nas tym samym co u nas. Dojechaliśmy do stacji Yangshuo i jak widzicie, to nas otaczają wszędzie góry, także jest bardzo ładnie. Dojechać tu jest całkiem prosto, bo z tej stacji Yangshuo jest tylko autobus jeden i się mocno reklamuje, bo jest turystyczny shuttle bus. I jedziemy do Xinping. Za piątaka. Na piątaka. No i wysiedliśmy na stacji, znaczy na takim ala parkingu dla tych busów, bo to chyba nie są miejskie busy, tylko takie prywatne. Idziemy teraz, tutaj, kierujemy się w stronę rzeki. Na razie widać, że to jest bardzo turystyczne miejsce. Wszędzie sklepy, naganiacze i sprzedają tu wszystko. Menu po angielsku to już jest bardzo turystycznie. Jeszcze w sumie w niewielu miejscach widzieliśmy, żeby było menu po angielsku. Bardzo niewielu. Jeszcze wystawione. Dawniej obszar Guilin zalany był całkowicie wodami morza. Wynurzył się w wyniku gwałtownego wypiętrzenia, co z kolei spowodowało powstanie stożkowych gór wapiennych. Został zazielony w czasach dynastii Qin, kiedy wybudowano rzekę Lingku, łączący rzekę Yangtze z rzeką Perłową. W 1944 roku Guilin został zrównany z ziemią przez armię japońską. Pod spodem takie... Mamo, no weź. No weź się. Zeszliśmy trochę z głównej drogi i tu jest zawalony budynek, a tu już się niewiele dzieje, także musimy wrócić do głównej drogi. Tu na tej głównej drodze jest mega dużo takich fajnych, klimatycznych kawiarenek. Szkoda, że nie w naszym budżecie. Tak to pewnie byśmy pochodzili, ale niestety tu jest też dosyć duża przebitka cenowa na wszystkim. Turystyczne miejsce. Takie rzeczy się kiedyś zwoziło z polskiego morza, z kolonii. Proszę bardzo, tutaj dalej popularne. Wszędzie jest jedzenie, ale tutaj chociaż nie śmierdzi tą paskudną kiełbasą, która była na każdym kroku w Pekinie. Są dużo lepsze zapachy. Gdyby wam padało, to możecie wypożyczyć skuter z parasolką. Albo taki. To już bardziej
Ogólnie to tutaj możecie kupić bilety na rafting, łodzie bambusowe albo na zwykłe łódki i cena takiego przepływu w tej z powrotem to jest od 55 juanów do nawet 300. Dzisiaj miasto odbudowane ze zniszczeń wojennych zachwyca swoim niesamowitym klimatem i krajobrazem. Czy wam przypomina to coś? Yangshuo to magiczne miejsce znane wśród Chińczyków już od dawna. Turyści zagraniczni zaczęli tu przyjeżdżać w latach 80. po publikacji artykułu w Lonely Planet. Ten niesamowity krajobraz znajduje się zaledwie 25 minut drogi pociągiem od miejscowości Guilin. Jest to miejsce otoczone krasowymi formacjami, gdzie po rzece pływają bambusowe tratwy, na których pracują rybacy. Warto zauważyć, dlaczego te motorówki mają takie silniki tutaj, ponieważ jest na tyle płytko, ta rzeka jest na tyle płytka, że muszą mieć podniesione śruby napędowe, żeby jak najpłycej one się zapadały i wtedy łatwo mogą się przemieszczać. Wysoką wyporność, nisko są zanurzone. Idziemy zobaczyć na dół, co tam bliżej rzeki. Szczur? Gdzie masz szczura? Jakby nas było stać na przepłynięcie łódką, jakby było jeszcze chociaż trochę cieplej, to może byśmy popłynęli. A jakoś tak to związują i później nie wiem, co z tym robią. Tak sobie stoi. Ale przywiązane? Panowie, czego szukacie? Złota czy jak? Bo jak złota, to weźcie się podzielcie i powiedzcie, jak szukać, bo z chęcią przygarnę kilka. Jest rzeka Li, która płynie tutaj przez środek, a otaczają ją góry. I to takie nietypowe formacje skalne, tylko bardziej takie stożki, które wychodzą z ziemi. Wow, a zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Sesja fotograficzna, całkiem nieźle. Z tymi ptachami, nie wiem jak ten ptak się nazywa. Co pani ma na sobie? Pani ma na sobie tradycyjny strój chiński. W ogóle to jest zabawne, bo tutaj właśnie te kobiety się tak przebierają ładnie, wypożyczają te stroje, zamawiają sobie fotografa, a później przychodzi taki ich facet w dresach i w kurtce i w jakichś Są tenisówach, bojówki. niech będzie, On się i wystroi. robią sobie razem zdjęcia i ona jest taka ładna i piękna i z widokami, a on jest w dresie. No słuchaj, no gdzieś to widziałem już. To. O tu. Tutaj wszyscy sobie robią z nimi zdjęcia i z tymi dziwnymi ptakami też. Prawdziwy Chińczyk w kapeluszu, nie jakiś podrabianiec, jeszcze ma brodę. A może te ptaki to rybołowy i one łowiły ryby i wsadzały do tych koszy. Niestety wykorzystywanie zwierząt do celów turystycznych jest strasznie słabe. Te zwierzęta są tutaj przywiązane i pozują do zdjęć. Stabilne? No trzęsie się. Klimat jest tego starego miasta. No, bo zaraz obok tych gór i rzeki właśnie jest takie stare miasto. Pani chce mi wcisnąć kwiatki, Lubię. ale ja nie chcę kwiatków. Ale co 50 Chińczyk się z nami wita. Tak, cały czas nam mówią hello. Miłe, ale ile można? Ale tak witają się na odległość i nie ryzykują konfrontacji bliskiej. Tylko mówią i uciekają. Tak jak ja po niemiecku, czasami jak się zapytam o coś, ale nic nie zrozumiem. No i proszę, spotkaliśmy Polaków po raz pierwszy. Wśród tych 10 obcokrajowców, których widzieliśmy tutaj. Wracamy już powoli do naszego hostelu. Jak Ci się podobało? Spoko, było ładnie. No, fajne ujęcie nam się udało zrobić, także teraz jedziemy, będziemy trochę montować i pewnie już Zabijać pas. kierowca. Zamykam drzwi. Pip, pip, pip. Nie działa ten pilot. Gdzie mi tam się płasz? Oh my god, the best day ever. Jedziemy do Nanning. Siadaj, no. Paula się zastanawia, jak ma się wbić na górę. Stopa chińska. Hit. W zasadzie podróżujemy tyle pociągami, że możemy zrobić osobny film o pociągach, ale go nie zrobimy pewnie. Czy inaczej jest śmiesznie, zobaczcie jak mało miejsca.
Jeszcze kolejna noga na stopień. Tu masz. Ugrzązłaś? Wsuń się jak taki ślimak. Albo jakiś śledź. A tu mam koleżankę, która się na nią przygląda. Nice. Jesteś na górze. O, my już idziemy. Nie mogę wyprostować. Chyba nie wiem, co jest lepsze. Chyba tam to było lepsze. No nie wiem, tutaj chociaż można się rozłożyć, więc tu jest lepiej zdecydowanie. Wolałabym tutaj spędzić 12 godzin niż na siedząco ze śmierdziuchami. Kurde. Nie mogę przejść. Moja pościel taka kołdra zmiedolona. Nie wiem, czy to tak normalnie mają, czy ktoś tu leżał. Niestety z Pauliną jesteśmy w innych przedziałach, ale piszemy sobie przez AirDropy. Po prostu piszesz notatkę, wysyłasz przez AirDropa i przyjmujesz. O, właśnie stałem notatkę Pauliny, więc kończę. Cię możliwość tylko usiąść na takim stołeczku. To jest mega zabawne, jak się jedzie pociągiem i ludzie po prostu na ciebie zwracają non stop uwagę, nawet wychodzą, żeby zobaczyć, że biały z nimi jedzie. Dzieci się fascynowały. Dzieci próbują do nas zagadać, ale kłócą się, kto ma powiedzieć pierwszy. A my już jesteśmy w Danning. Niestety jeszcze nie wiemy, ile czasu tu spędzimy, ponieważ Wietnamczycy jeszcze nam sprawdzają wizę, a o ile będą nam sprawdzać tą wizę, no tak długo będziemy tu siedzieć po prostu. A niestety w dni robocze mamy sobotę, no i na razie utknęliśmy. Na weekend przynajmniej, więc może dzisiaj na imprezę pójdziemy. Na chińską imprezę, ale tu ładnie goframi zajechała. Jaki zapaszek. Goframi popcornem. Jest tak ciepło teraz, a ja dalej w kurtce puchowej. Minęliśmy właśnie zwrotnik Raka. I to jest chyba to miejsce, w którym zamienię kurtkę na bluzę. No i nie wiem, czy jeszcze się pozbędę butów zimowych, które dalej mam. Pani nam próbuje pomóc znaleźć nasz hotel, bo nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Totalnie nie ma instrukcji. 22. 22? Yeah. Floor? Yeah. And building? Yeah, 22. Błądziliśmy, nie możemy tego znaleźć, więc jakaś miła pani dla nas zadzwoniła i gościu ma teraz przyjść po nas, więc stoimy. Moje najgorsze przypuszczenia się sprawdziły. Gościu do nas na skuterku przyjechał. Gościuwa. Wygląda jak John Wick, tylko w chińskiej wersji. Ale... No i będziemy za nią jechać. Chciałem, żebyśmy się zapakowali. Prawdopodobnie wracamy do miejsca, z którego przyszliśmy, no bo nie było żadnego określenia. Staliśmy pod tym budynkiem, szukaliśmy i nie ma. No nie uwierzycie, pokazała nam, że to jest tutaj. Pojechała tam dalej. No i tyle. Śmiejcie się czy nie, ale staliśmy w tej klatce. I zobaczcie, zorientowalibyście się gdzieś, gdzie jest ten hotel? Nie ma szans. Staliśmy tutaj dosłownie. Tak było. Nie wiem. To nie ma żadnej recepcji. Właśnie jesteśmy po konwersacją z tymi dwoma paniami. Mamy takie mieszkanie za 170 niby juanów. Chciała 220. Ale zobacz, tutaj nawet jest coś, jakiś zestaw. Kurde, gdzie my jesteśmy? Paulina, co ty za... Jakiś strój seksowny, gumki. Chyba to jest wibrator. Gdzie ty żeś nas tutaj załadowała? Nie wiem, o co chodzi. A ona nam powiedziała, że szef przyjedzie uregulować z nami rachunek. Co tu się dzieje? Może w burdelu to nie, ale... A wszędzie indziej leżą, kurczę, takie oto pakietki. Paula, rezerwacja udana, no widzę, świetnie. Zamówiliśmy makaron ze ślimaka. Ja jeszcze nie wiem, czy ja to zjem. Już czujemy, że jest bardzo ostra. Ale no, jest tu mega dużo ludzi, także dlatego wybraliśmy też to miejsce. Zostawiliśmy właśnie nasze zimowe buty. Teraz idziemy, zmieniamy nocleg. To samo miejsce, ale trochę znaleźliśmy tańszy i w hotelu. Ja się zastanawiam, czy to jest chiński program wojenny, czy reklama wojska. Dzień 15, a my dalej w Nanning czekamy na nasze wizy. Także dzisiaj śniadanko znaleźliśmy pampuchy. Trochę utknęliśmy w Nanning, a Paulina właśnie zmienia nasze rzeczy, pościele. Nie wiem jak powiedzieć starej taśma. Pokaż, że się podcierasz papierem. Nie wiem. Nie chcę pokazać, że się podcieram. Jedyne słowo, które znamy, to się. Nie, jeszcze znamy ni hao. Ni hao ma to jest jak się masz.
Ale nie spodziewamy się odpowiedzi. Łohenhał to jest, mam się dobrze. Buja to jest nie ma albo niepotrzebne. Także coś wiemy. I idziemy, poszliśmy wczoraj do bałwana na lody i nam powiedzieli, że ma. To już wiedziałam, że nie ma. Niestety. Paula kocha lody z bałwana. Tak. Bałwan jest zajebista. Mały update. Na szczęście dostałem wizę już, więc tylko czekamy aż Paulina ją dostanie. Ale mam nadzieję, że to będzie dobra wiza, bo wpisałem inny port, którym będziemy przekraczać granicę z Wietnamem. Tak się wyprowadza psa na spacer, słuchajcie. A my jesteśmy już na dworcu Lang Dong i będziemy się kierować do Hanoi. Takimi busikami, czy jednak takim dużym? Dobrze, że sprawdziłem, bo jednak o 9:30 odjeżdżamy i to jest nasz busik. Wsiadamy właśnie do Hanoi. No i koniec. Nasza chińska przygoda powoli dobiega końca. Przemieszczamy się w stronę Wietnamu i kontynuujemy naszą podróż. Jednak nie będzie tak łatwo przekroczyć granicę. Jesteśmy właśnie na granicy, zebrali nasze paszporty i gościu tam sobie robi zdjęcie każdej naszej strony, a tam jest, już idzie chyba. Mam nadzieję, że wszystko będzie git, bo trochę długo to trwa.